To, że niektórzy mają rybkę na samochodzie, znak chrześcijaństwa. Jest to zobowiązanie. Widać, różańce wiszą przy lusterku. Święty Krzysztof przyklejony albo w dokumentach, albo przy breloczku. Niech to będzie przede wszystkim też zobowiązanie do takiej chrześcijańskiej postawy pełnej miłości, życzliwości. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Wakacyjnie. Wakacyjnie. Wakacyjnie, zawsze i wszędzie wakacyjnie, ale poza wakacjami, po, w trakcie, cały rok. 24 Panem Jezusem zawsze. Tylko. Dzień dobry. Kontynuujemy przygodę ze świętymi w wakacje. Bardzo tak się zrobiło ostatnio prorodzinnie, chwalebnie, chociaż na wakacjach też warto, żeby było prorodzinnie i chwalebnie. To ja mam kwestie logistyczne dla księdza teraz przygotowane. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. O, co? Tak. Logistycznie. Naczelny logistyk wśród świętych. Ja już jestem po urlopie. Święty Krzysztof, który też może nam towarzyszyć, powinien przez cały rok. Tak. Tak, zdecydowanie. Chętnie wrócę do świętego Krzysztofa. A historia piękna i banalna zarazem. Wielki chłop jak dąb, most się zawalił, on przez rzekę ludzi przenosił. A jeszcze tego imię, że niosący Chrystusa, bo tak można w wolnym, niemal w bezpośrednim tłumaczeniu to imię. Chrystofos, tak to jest. Chyba z greckiego. Tak. Więc tym bardziej wszystko się zgadza. No i drodzy Państwo, bo Panie też przecież prowadzą samochód jak najbardziej. Drodzy Państwo, no bez krzycha nie ma jazdy. No. Ogólna taka uwaga. Albo raczej z krzychem dobra jazda. Tak, ogólna taka uwaga, zresztą no, wszystkim Krzysztofom gratulujemy takiego patrona. Ogólna taka uwaga, no, że tak jak Pan Jezus mówił w Ewangelii, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych mieście uczynili. I właśnie to jest takie piękne przełożenie, oto ów święty przenosił tych ludzi biednych, bo most zerwany, dzieci, nawet i staruszkowie, no nie daliby rady przejść na drugą stronę rzeki, a tam przecież tam były pola, tam było zaopatrzenie. No, każdy, kto przeżył powódź i zerwany most, no to odcięcie od świata. No i święty Krzysztof przychodził z pomocą tym ludziom i przenosił ich, czyniąc im wielkie dobro. I stąd się właśnie pewnie wzięło pragnienie, żeby święty Krzysztof właśnie, ten niosący Chrystusa, przenoszący, żeby szczęśliwie przeprowadzał przez czas podróży wszystkich udających się rowerami, motocyklami, teraz ostatnio hulajnogami, pociągami, samolotami. Czym tam jeszcze? No, co w ogóle można uznać za środek transportu. No i promy te przez rzekę to na pewno tutaj zdecydowanie tak musi być samo. patronem. No tak, to już bardzo wyraźnie. Bo on sam przez rzekę przechodził, ale jedno mam taką refleksję, zrobi się przez chwilę poważnie, no bo nie oszukujmy się, drodzy Państwo, i absolutnie podkreślam to głośno i wyraźnie, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Przepisy są po to, żeby ich nie łamać, przestrzegać. Więc one są po to, żeby ich przestrzegać, aczkolwiek myślę, że wielu z nas grzesznych w tym względzie jest. I warto, żebyśmy Krzysztofa, jak już siadamy za sterami i ruszamy, poprosili o roztropność przede wszystkim. To, co Pan powiedział. To ja zapytam, popełnił Pan kiedyś przekroczenie na drodze jadąc autem czy motocyklem? Ponieważ zdarzyło się tak, że ksiądz publicznie przyznał się do grzechu także i tutaj w salwę, albo to raz, To pocieszę Pana, nawet małym kamyczkiem nie rzucę w Pana, nie mówiąc o dużym, bo i ja mam wiele na sumieniu. Motocyklem przyznaję się mniej, rzadziej, bo jednak trochę więcej respektu, ale samochodem lubię jeździć. No, ilu kierowców. Zresztą ksiądz zna kulisy mojej pracy, więc jakby... Tak, chyba dużo wszystkim jeżdżę. kierowcom coś tam się, jakiś grzech większy, mniejszy przydarzy. Dlatego ta roztropność. Ja już nie będę mówił o tym, bo wiadomo, że powinniśmy przestrzegać przepisów i to będziemy mówić na YouTubie, zwłaszcza głośno, ale roztropność. Ale oczywiście, mnie przede wszystkim chodzi o to, drodzy Państwo, żeby nie traktować świętego Krzysztofa tak mechanicznie, magicznie, że jak sobie powie
nosimy przy kluczykach czy przy lusterku breloczek świętego Krzysztofa, że już jak ja tutaj gdziekolwiek mam obrazek świętego Krzysztofa, włożę do prawa jazdy, nic złego mnie nie spotka. No nie, to nie jest automat. To w ogóle w chrześcijaństwie nigdy nie ma automatu, bo to byłoby traktowanie świętego czy znaku świętego jak amuletu, prawda? Jak ja sobie gdzieś coś włożę do portfela, do samochodu, to już chroniony, broniony nie jest. Pan Bóg nie jest amuletem, nie jest jakąś magią i święci też nie są, nie działają magicznie. Święty może dopomóc, ale wszystkiego za nas nie zrobi. Jak ktoś będzie kozaka zgrywał na jezdni, to jak to mówimy, i święty Antoni nie pomoże, ale i święty Krzysztof nie pomoże, Tak jeżeli ktoś będzie zachowywał się wbrew woli świętego. Bo zresztą te wszystkie akcje takie Kościoła w połączeniu z policją drogową, właśnie ci kapelani od transportu, no są tacy, ta organizacja kościelna Miwa, często robią takie wspólne akcje, że policja zatrzymuje, tam dokumenty sprawdza, a ksiądz przypomina, że święty Krzysztof, owszem, tak, modlić się, jeżeli jesteście wierzący, ale jednak Pan Bóg żąda, żebyśmy kierowali się rozumem, roztropnością i tak dalej. Jest święcenie pojazdów 25 lipca. W większości parafii właśnie to jest ten dzień, kiedy wspominamy świętego Krzysztofa. Chociaż wielu proboszczów coraz częściej robi święcenie pojazdów przed wakacjami, w ostatnią niedzielę przed wakacjami. My jeszcze zachowujemy tę starą tradycję w dniu świętego Krzysztofa. Święcenie pojazdów, wszelkich pojazdów i znowu to nie działa na zasadzie magicznej, że się samochód nie popsuje. Ja nie zapomnę takiego przypadku jeszcze z Żyrardowa. Pierwsza moja parafia. Wtedy samochodów było mało, 38 lat temu. Głównie maluchy, trochę polonezów. No a Żyrardów też metropolią nie jest, więc tak, tym bardziej. No i Fiaty. No ale nowym maluchem przyjechał na poświęcenie samochodów. I w niedzielę było to poświęcenie i za dzień czy za dwa ten sam mężczyzna parkował pod kościołem, a takie wysokie krawężniki były chroniące, żeby nie uderzyć w mur. I te krawężniki, te maluchy nie miały czujek cofania i jak przyładował w ten krawężnik, ten plastikowy zderzak, błotnik potłukł i przychodzi do mnie, no święcił ksiądz w niedzielę samochód, no i po co to święcenie, rozwaliłem samochód. No nie zwalajmy wszystkiego na świętego Krzysztofa. I na księdza. Tylko jest jeszcze jedna rzecz. A tak mi przyszło do głowy, Panie Michale, drodzy Państwo, a gdybyśmy zwrócili się kiedyś z prośbą o takie świadectwa ludzi, którzy ewidentnie wyszli z jakiegoś niebezpieczeństwa na drodze, że po ludzku jest to trudno do wytłumaczenia, albo wyszli z wypadku, gdzie na widok zniszczonych aut, można by powiedzieć, tam chyba nikt nie przeżył. Ja takich przypadków kilka mógłbym opowiedzieć. Ale jeżeli Państwo mają... Ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, bo my tak pretensje do Pana Boga i świętego Krzysztofa, bo stłuczka czy wypadek. A od ilu nieszczęść nas uchronił? Można w ogóle na to nie zwracać uwagi, ale są ludzie wrażliwi, którzy dostrzegają, że cudem nie zasnęli za kierownicą. Jakiś anioł pokierował, jakby chwycił za ręce i nie poszło na czołowe zderzenie. Takich przypadków jest całe mnóstwo. Oczywiście, że tak.
Natomiast wspomniał ksiądz o motocyklistach, jeszcze mi przyszło do głowy, bo motocykliści to kierunek maryjny dosyć mocno, bo pielgrzymka zawsze No, otwarcie sezonu na Jasnej Górze i tam z całej Tysiące Polski, tak, motocyklistów. Widać wtedy, jak to wygląda. Ale wracając do świętego Krzysztofa, ja mogę Państwu zdradzić mój taki lifehack, nie wiem jak to nazwać, no bo to właśnie to nie jest żadna magia ani amulet. Po prostu wiem, a ksiądz sam wie i Państwo też się domyślają, że no, parę tysięcy kilometrów się robi w tygodniu, nie tylko w sezonie. Ja mam taką standardową, można powiedzieć, taki zestaw swoich świętych i zestaw modlitewny. 10, jak wyjeżdżam w dłuższą trasę, tak, jak się przemieszczam może mniej, ale takie już dłuższe te wszystkie przeloty, to zawsze 10 różańca. No i potem zaczyna się cała plejada gwiazd. To tak jest, począwszy od Pana Jezusa oczywiście, do którego się zwracam, ale wśród mojej plejady gwiazd, z uwagi na pracę, na różne... Człowiek jest słaby, no to święty Michał, z którym wiecie Państwo, jak mam na imię, no więź mamy dobrą i przeloty niezłe, chociaż to raczej ja, to on czeka na mnie ciągle, ale tu mógłbym powiedzieć, że święty Michał absolutnie. Święty Józef, bo praca. I tu ze świętym Józefem też się dogadujemy. Raz lepiej, raz gorzej, ale się dogadujemy. Działa, znaczy, że jakoś święty działa, nie, że działa jak amulet. I święty Krzysztof. I przyznam się szczerze, dlatego powiedziałem o tej roztropności, bo zawsze mam takie powiedzenie, że święty Krzysztofie, dodaj mi refleksu, dodaj mi umiejętności, ale też roztropności w ich wykorzystaniu. Czyli dar przewidywania. Trzy takie elementy, bo wszyscy łamiemy prędkość, łamiemy przepisy, ale chodzi o to, że jak już mniejsze zło, jak robisz to roztropnie, niż jak robisz to głupio. Przepraszam. Poza tym, czyli umiejętność też przewidywania. Przewidywanie, tak, no to przede wszystkim. A przecież chyba wszyscy doskonale wiemy, że my możemy wypełniać wszystkie i przestrzegać wszystkich przepisów i nie wszystko od nas zależy. Oczywiście. Żeby modlić się również za tych kierowców, których spotkamy na drodze, bo przecież ile jest takich dramatów, nieszczęść, kiedy ktoś jedzie zgodnie z przepisami, a jakiś szaleniec po prostu niszczy komuś życie. To są wielkie dramaty. Poza tym ja bym jeszcze dorzucił taką jedną rzecz, która, kiedy zwracamy się do świętego Krzysztofa, uruchomić taką postawę życzliwości wobec innych kierowców. No teraz już tam na ten suwak jest obowiązek. Nie wymaga od nas za dużo też. Nie, bo to jest konieczne. Nie skorzystał Pan na życzliwości, że ktoś Pana wpuścił z podporządkowanej, albo było rondo zapchane, no ten, co na rondzie ma pierwszeństwo. Nie, no ale jaki gest, tak. Jak się kogoś wpuści, jak sobie dziękujemy, jakie to jest potrzebne, żeby wczuć się w sytuację drugiego człowieka, który może stać tak jeszcze 10 minut i nikt go nie wpuści. Teraz ci na suwak muszą wpuścić tych, którym kończy się pas jezdni i to jest bardzo sensowne, bo no jeżeli co 10 był życzliwy, a 9 nie, 10 Pan Jezus uzdrowił, a 1 tylko wrócił podziękować. A teraz jest obowiązek, żeby wpuszczać i bardzo fajnie, ale jest mnóstwo takich sytuacji na drodze, gdzie zwyczajna ludzka życzliwość jest potrzebna, żeby wczuwać się, tym bardziej, że nas jest coraz więcej zmotoryzowanych, to ta życzliwość jest konieczna i dlatego, a zwłaszcza wobec tych, o których wyczuwamy, bo to też można wyczuć, że jedzie ktoś mniej doświadczony albo starszy bo to po jeździe samochodu można wyczuć, że ktoś ma trudności, albo szuka miejsca do zaparkowania i jedzie wolno, rzuca kierunek, no to nie walić ten klaską, no każdy nas szuka miejsca do zaparkowania, no znajdzie, chwała Bogu, przypominam, święty Antoni bardzo dopomaga. No ale jak nie znajdzie, no musi jeszcze jedno kółko zrobić, z życzliwością. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że ja się cieszę, że ksiądz powiedział o tej życzliwości, bo my też
Okej, ja się gdzieś tam swoje wyznanie, że tak powiem, poczyniłem. Bardzo doceniam i szanuję świętego Krzysztofa, ale my chyba stworzyliśmy sobie taki kulturowy emblemat z niego, trochę taka ikona popkultury kierowców, a ta życzliwość to jest ten klucz, bo przecież on tych ludzi przez tę rzekę bezinteresownie, z życzliwością. No, wyjeżdża ktoś. No oczywiście czujka nam pika, że jedzie samochód, ale ileż razy, jakie to jest budujące, zatrzymuje się ktoś, daje znać światłami. Ja nie pamiętam, czy opowiadałem historię, kiedy ja po 10 latach, nie jeżdżąc autem, już w kapłaństwie kupiłem jakiegoś starego maluszka i po 10 latach przypominałem sobie, jak się jeździ. No dobra, po paru treningach w Babicach pod Warszawą, gdzie był wtedy mały ruch, bo teraz to i Babice są zapchane. Pozdrawiam parafię Babice, moją miłość, na szlaku Wikariusza. Cudowna parafia. I wyjechałem do centrum Warszawy i skręcamy z Marszałkowskiej w Królewską. I z jednej strony tramwaj i z drugiej. Wjechałem na końcówce Zielonego, ale kierowca nie opuścił skrzyżowania i ja między torami nadjeżdżają 2 tramwaje. I ja po prostu nie zapomnę tego do końca życia. Ja byłem tak spanikowany. Za mną sznur samochodów. Ja zlany potem, ręce mi się trzęsą. I co robi motorniczy? Motorniczy wychodzi z tramwaju. Widzi, że kierowca spanikowany. Zatrzymuje wszystkich. Przepuszcza, jakby był policjantem. Wstrzymał samochody jeszcze na pasie ruchu, żeby nikt mi nie wjechał. I przeprowadza mnie, przepuszcza jak policjant, żebym ja mógł spokojnie pojechać dalej. Ja mu tylko zdążyłem przez szybę podziękować, pomachać, podziękować. Jak on mi pomógł, widzi, że ktoś ma trudność. Ale po wielu, wielu latach, proszę nie traktować tego jako samochwalstwo, tylko jako wydarzenie, które miało miejsce 7 lat temu. Wyjechałem jeszcze będąc proboszczem w katedrze. Jadę sobie Kłopotowskiego. Ona jest jednokierunkowa. I patrzę, stoję na swoim pasie i patrzę od strony Wisły taki 7-osobowy van, 2 kobiety z przodu, 5 dzieci z tyłu. I jedzie pod prąd. I widzi, że się wpakowała pod prąd. Ta kobieta, która prowadziła. Zagadały się może kobiety, znak mu nie zauważyła. I widzę też spanikowana. I wtedy sobie przypomniałem właśnie to co chcę powiedzieć. Życzliwość gdzieś tam wróci, albo człowiek pomny swoich doświadczeń pomoże. Awaryjne, kierowcom dałem znać, że trzeba pomóc. Nikt nie trąbił na mnie. I ja wyszedłem z samochodu, powiedziałem, że jeden kierunek, one już się zorientowały, zatrzymałem samochody, wyprowadziłem na główną drogę Wybrzeża Szczecińskiego. No są takie sytuacje, no bo jak policja to zrobi, no to oni są jakby do tego powołani. Ale też jak robią to z kulturą, to też człowiek jest im wdzięczny. Ale my kierowcy tak samo. To, że niektórzy mają rybkę na samochodzie, znak chrześcijaństwa. Jest to zobowiązanie. Widać, różańce wiszą przy lusterku. Święty Krzysztof przyklejony albo w dokumentach, albo przy breloczku. Niech to będzie przede wszystkim też zobowiązanie do takiej chrześcijańskiej postawy pełnej miłości, życzliwości, bo przepisy, zasady to jest jedno. Roztropność, przewidywanie, wszystko zgoda. Ale krótko mówiąc, no, szeroko rozumianej takiej chrześcijańskiej miłości na drodze, to też będzie trudno i ciężko. W każdym wymiarze, a na drodze wybitnie, bo tu się ocieramy czasami o śmierć. Ja nawet zaryzykuję takie uproszczenie, że traktuj innych, na drodze też, tak jak sam chcesz być traktowany. O właśnie. No tak, świetnie. Jeżeli nie lubisz, jak na ciebie trąbią czy krzyczą, to nie rób tego i już. Tak. Ale
ponieważ cały czas się przemieszczamy, niektórzy tylko w okresie wakacyjnym, jakby tutaj częściej, gęściej, a niektórzy non-stop. No i głównie dalsze trasy. Na wakacje Tak. to są często dalsze To trasy. pamiętajmy o Krzysztofie, bo ja mam wrażenie, że to jest jeden z tych świętych, który tak czuwa non-stop, nie? Jakby nie trzeba go też prosić, żeby on tam gdzieś zerknął na nas, prawda? Więc jakby tym bardziej podziękujmy mu za to, że jest. Może tak być? Bardzo pięknie. Bóg Dziękuję. zapłać, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Szczęśliwej drogi i dotarcia do celu Tyle i samo powrotu. powrotów, co wyjazdów.